Jakie zadanie stoi przed PWSAT-em drugim? Głównym celem misji PWSAT-a II jest przetestowanie innowacyjnego systemu deorbitacji, czyli sprowadzanie satelity z orbity. Dlaczego to jest takie ważne? E, Ponieważ w tej chwili pojawił się problem, o którym wcześniej nie myśleliśmy jako ludzkość, wysyłając kolejne satelity w kosmos. Otóż zaczęło się tam robić dość ciasno. Większość tych satelitów, które się w tej chwili znajdują na orbicie, to są satelity niedziałające. Jest bardzo dużo na przykład odłamków rakiet, tak, czyli ostatnich stopni, które wynoszą te satelity na orbitę. Mieliśmy kilka zderzeń w historii. W latach 70. była testowana broń antysatelitarna, czyli po prostu Rosja i Stany strzelały do swoich własnych satelitów, żeby przetestować, czy trafią i rozwalą tego satelitę, więc tego się zaczęło robić coraz więcej. I w tej chwili bardzo często dochodzi do zderzeń, ale znaczy rzadziej dochodzi do zderzeń faktycznie satelita z satelitą. Mieliśmy w tej chwili historii 4 takie duże zderzenia. Natomiast bardzo często się zdarza, że bardzo mały kawałek śmiecia kosmicznego trafia w naszego satelitę, czy na przykład w Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie na przykład niszczy nam panele słoneczne, tak? Czyli nasze źródło energii, gdzie na przykład może przelecieć na wylot naszego satelity i zniszczyć jakiś komponent elektroniczny. Średnia prędkość zderzeń to jest 10 km na sekundę, więc można sobie wyobrazić, że nawet malutki odłamek farby robi niewyobrażalne zniszczenia. No i jeżeli nic z tym nie zrobimy, będziemy dalej tak wystrzeliwywać tak jak robiliśmy to do tej pory, to za parę lat nie będzie już to bezpieczne, żeby wysłać ani satelitę, ani człowieka w kosmos. Co się wtedy stanie? No, te satelity, które już znajdują się na orbicie, będą przestarzałe albo się zniszczą, więc cofniemy się o jakieś 50 lat technologicznie jako ludzkość, czyli nie będzie ani GPS-u, czyli nigdzie nie dojedziemy bez mapy, nie będziemy mogli zapłacić terminalem płatniczym, nie będziemy mogli zatankować, nie będziemy mogli latać samolotami, więc można sobie wyobrazić, że praktycznie odetnie nas zupełnie od świata. O jakiej skali problemów śmieci kosmicznych mówimy? Takich trakowanych obiektów powyżej 1 cm, powyżej 800 tysięcy, znaczy poniżej szacuje się, ciężko jest bardzo je śledzić, szacuje się około 17 milionów. Kiedy PWSAT drugi znajdzie się na orbicie? No w tej chwili cały czas SpaceX przekłada nam troszeczkę start, ponieważ jesteśmy w kolejce, która również się opóźnia. Okno startowe na ten moment jest wyznaczone od czerwca do października. Proszę się przedstawić. Ina Owarowa, koordynator projektu PWSAT-2, Politechnika Warszawska, Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.